Halo? Nie wiem, czy mnie słychać, czy też nie. Ciekaw jestem. Poczekamy chwilę na osoby, które tutaj będą. Jeszcze chwileczkę poczekamy, bo w ogóle dziś jakiś dzień komplikacji. To bardzo dziwne, w ogóle nie rozumiem, o co chodzi, ale nieważne, coś się dzieje za każdym razem i tutaj także są dwie osoby, także bardzo bym poprosił, żeby cokolwiek napisały, czy mnie słychać, czy mnie widać. Ja się dzisiaj nie to, że spóźniłem, to jest paranoja jakaś w ogóle. Także bardzo poproszę cokolwiek napisać, będzie mi bardzo miło. Jestem. No to cudownie, Maria. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Normalnie się zalogowałem, wszystko w porządku, nie chciał mnie przepuścić. Nie wiem, no, jakieś dziwne rzeczy. Słuchajcie, jest bardzo późno, więc dzisiaj króciutko tylko. No i jest taka sytuacja, że Słońce jest w dradzie Raka i nie wiem skąd doszły do mnie te wiadomości, bo dzisiaj rozmawiam z osobą, znaczy z szefową Łódzkiego Domu Kultury, także ja dopiero będę miał na początku roku i bardzo się cieszę, że będę miał ten wykład na początku roku, bo już będziemy cokolwiek wiedzieć. Znaczy tego roku astrologicznego oczywiście, czyli też tam marzec, w marcu gdzieś tak dopiero, marzec, kwiecień. Także wszystko w porządku. Teraz jeżeli patrzymy na te wydarzenia, które są dzisiaj, to ja przepraszam, ale nie łapię zupełnie, o co chodzi. Tutaj jakaś afera, kogoś aresztują, tutaj odbierają immunitet, tutaj robią coś tam, no po prostu jest tego takie zatrzęsienie sytuacji, że w ogóle patrzę na to, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo dziwi, że bardzo mądre osoby, logicznie mówiąc, nie biorą jednej rzeczy pod uwagę, że w gruncie rzeczy, jeżeli mamy w Stanach wybory, czy Europa sobie nie zdaje sprawy, że w gruncie rzeczy w ciągu dosłownie kilku lat staniemy się właściwie, no nie wiem jak to powiedzieć, ale krajem zupełnie nikomu nie potrzebny, znaczy Europa jako kraj nikomu zupełnie niepotrzebna, że jeżeli doprowadzimy do tego zielonego ładu, do tego całego systemu i będziemy uzależnieni przede wszystkim żywnościowo od jakiegoś tam sobie państwa, jakim jest działanie, przypuśćmy, tamtej Ameryki Łacińskiej, Brazylii, czy obojętnie któregoś tam z tych małych krajów, które tylko wyłącznie produkują żywność, zresztą tam jest zupełnie inny typ wegetacji. No więc w tym momencie po prostu może się stać zwykła tragedia. I co wtedy? Przecież zwróćmy uwagę, że wówczas Rosja już niekoniecznie musi być pod panowaniem Władimira Putina, bo nie traktujmy tego jako człowieka nieśmiertelnego, tylko co będzie za te 15-20 lat. Jeżeli tu nie będzie można nawet chyba trzymać psa, bo pies będzie zużywał tlen i wydalał dwutlenek węgla, a jak będziemy, przypuśćmy, jeść coś, co, no nie wiem, obojętnie, no nawet kisić kapusty nie będziemy, bo skąd tą kapustę będziemy brać?
Czy podstawowe jedzenie tutejsze zniknie z naszego menu. Ja rozumiem, że mogą wyjść jakieś tam placki kukurydziane, no ale długo na nich nie pojedziemy, bo ten plac, po pierwsze kukurydza i pszenica poszły tak daleko od siebie, że już właściwie no kukurydzę możemy powiedzieć, że to nie jest kukurydza, pszenica to już absolutnie nie jest pszenica. Zapomnijmy o tym, że to jest pszenica. My byśmy musieli teraz, czy odkręcić by się udało? Wątpię. Wątpię, bo rozmawiałem z wieloma genetykami i oni nie potrafią tego zrobić. Witam serdecznie. Ja tak dzisiaj późno, dlatego że nie mogłem się zalogować. Troszeczkę zły jestem na to, ale teraz patrząc się, wszedłem na Facebooka, nawet na Facebooku się pokazałem, bo chciałem sprawdzić, co się dzieje, ale no nie wyszło mi to. Na Facebooku tak. Na Facebooku tak, tylko nie sprawdzałem z kosmogramu, czy ten kosmogram jest możliwy, czy też nie. Jak to wygląda? Nie lubię takiego szybkiego, wolę takie. Takie. No, nie, to też nie jest. Dlaczego tak jest? Teraz jest dobrze. No dobrze. Także tutaj trzeba się przyjrzeć temu i widzę, że za bardzo ta młodzież nie za bardzo wie, o co chodzi. W ogóle nie pojmują pewnych rzeczy. Nie pojmują, im się wydaje, że to będzie wieczne. Oni pamiętajmy o tym, że jeżeli pójdą te przemiany w ten sposób, w jakim chce Europa, bo Francuzi już się obudzili, więc Wodnik już się obudził. Włochy się obudziły, czyli Włochów ja zawsze zaliczam do barana, bo to są barany. Oni zawsze byli agresywni i zawsze są agresywni. No i Polska jako byk, tak? Czyli mamy jakiś brak tylko ryby. No ale tutaj nie ma problemu z tymi rybami. Także no dziwię się bardzo, że my ulegamy aż takiej głupocie. W dodatku te wszystkie osoby, które były w parlamencie, które głosowały przeciwko Polsce, czy w ogóle zabierały głos w tym parlamencie, siedzą. To jest najciekawsze, w więzieniu, są aresztowane. Więc nie pojmuję tego wszystkiego. O co tutaj chodzi? Po pierwsze, nie mam takich danych, bo gdybym miał te dane, mógłbym spojrzeć sobie w komputer, ale to jest taka masa tych takich jakości, przypuśćmy, które są zupełnie sprzeczne z moją logiką. Tak? No bo jeżeli ja uruchamiam jakąś koncepcję, przypuśćmy koncepcję teraz tej katedry, tak? Wiemy, o której godzinie, widzimy, jak się spotkali, każdy z każdym, kiedy sobie podali rączkę, kiedy zrobili tego misia i wszystko w porządku. Tylko zwróćcie uwagę, tam nie ma nikogo. Tam jest tylko wyłącznie Macron ze swoją żoną i Donald Trump. I ta uroczystość zrobiona jest właściwie dla Donalda Trumpa. W gruncie rzeczy, jeżeli się przyjrzymy, no bo jeżeli małżeństwo, najważniejsze małżeństwo z Francji, odbywa się to w Paryżu, bierze Trumpa do środka, siada po jedno, po drugie, drugie po drugiej stronie, po prawej i po lewej, no to znaczy, że to jest najważniejszy gość. Wyobraźcie sobie, że jesteście na weselu i para młoda wsadza kogoś w środek. No to kto to przyjął? Teraz coś powie, ale zaraz, to nie jest para. Ale jak to nie? To jest pierwsze osoby w państwie.
Tam może Francuzów, jakichś urzędników, tam było pełno. Tam byli ci, którzy chronili tą, czy ci strażacy, nie wiem, czy to byli ci konserwatorzy. Tam była ta grupa, ale ona stała na samym początku. No więc i teraz patrzymy na to, że wcześniej się spotykają te trzy osoby, czyli dokładnie Macron, Donald Trump i pan z Ukrainy. Są pokazane jakieś momenty. Tylko o dziwo, na oczach wszystkich ten pan z Ukrainy rzuca się na naszego pana i ściska go niesamowicie. Kiedy Donald Trump też spotyka jego i podchodzi właśnie też do naszego tutaj człowieka, który był do pana prezydenta Dudy. No pewne rzeczy są niewytłumaczone. Albo te kamery tak pokazują, albo to jest jakoś tak dziwnie, bo ja rozumiem, że jest narracja dziennikarzy, ale nie wierzę żadnemu dziennikarzowi. Nie wierzę. Dlatego, że ci dziennikarze mówią to, co oni chcą, z jakiej opcji oni są. Jeżeli ktoś uważa, że to nie było ważne wydarzenie, no to już dla mnie skreślone. Jeżeli ktoś uważa, że tam zostały ubite interesy, oczywiście, że zostały ubite interesy. Dlaczego Niemcy w tym samym czasie podpisują z tą Brazylią i tam z tymi krajami amerykańskimi tutaj poza plecami jako Unię dodatku? Nawiązują jakiś kontakt. Nie szanują swojego rolnictwa? Przecież Bawaria jest rolnicza w 100%. A po co Polacy jeżdżą na te szparagi tak zwane? Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. Słuchajcie, po prostu albo mam złe dane, albo jakieś dziwne dane, albo po prostu nie to, bo pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli ja jestem astrologiem, ja muszę zrobić taki kosmogram. Bez tego kosmogramu nic nie zdziała. Ja nie jestem wróżką, że siedzi i z kuli, proszę, nawet gdzieś taką kulę sobie załatwiłem ostatnio. Jest tutaj? Tak, jest. Zaraz wam pokażę. Oczywiście, że mam kula. Ale to nie dlatego, tylko to z sentymentu. Proszę, jest kula. Nie wiem, czy widać, czy nie. O, proszę. I tutaj właśnie. Nie wiem, czy kojarzycie. Jak prowadziłem program niezwykłości, tak, tutaj w telewizji, to właśnie taka kula się pokazywała jako pierwsza. I ja ze względu na sentymenty, no kupiłem sobie teraz ostatnio gdzieś jakiś sklepiku, jakieś tam nieważne pieniądze, ale to chodziło o to też z sentymentu. Jakiś. Także ta kula tutaj jakby rządzi pewnymi sytuacjami. Wiecie co? Coś mnie zirytowało. Nie mam świeczki. Przepraszam, ale muszę wstać, by zapalić tą świeczkę, bo mnie to denerwuje jak bez ognia. Bo... Sekundkę. No i dzisiaj program gdyrający i spóźniający się. Dobrze, już. Wszystko gra, ale świeczka musi się zapalić. Chodź tutaj. Drogi mniszku, mniszek nielekarskich, to taka figurka. Wszyscy ją znają, ale ci, którzy po raz pierwszy. I to mnie właśnie irytuje tutaj, że no już jest ogień, jeszcze mi się rozpali troszeczkę, już, pali się. Także
O, jest. Już się pali. I teraz. Proszę na miejsce. O, tutaj. I proszę się patrzeć. Do ognia oczywiście, nie do mnicha. No i mamy. I teraz, jeżeli nie mam tych danych, to naprawdę jestem jak ślepy. Muszę mieć jakieś dane. Teraz nie wiem, od kogo otrzymałem te dane, skąd ta osoba wiedziała, że Putin pojedzie. No, to Putin pojedzie, znaczy nie pojedzie, tylko Trump pojedzie do Moskwy, prezydent Trump. No to po co pojedzie? Przynajmniej nie jest negocjatorem. No, nie szalejmy. Jeżeli Francja podejmuje się właśnie negocjacji, zaraz, jak to? To Putin przyjmie Trumpa w jakiej sprawie? No coś tu mi nie gra. No po prostu, słuchajcie, słucham tego, to Macron to Macron niech jedzie do Francji. A w gruncie rzeczy ja myślałem tak w rzeczywistości, że pojedzie Węgry, że Węgry będą brać udział w tym, w tych działaniach. A ja nie widziałem tam Węgra. Chyba nie był zaproszony przez Macron. Nie wiem, może widzieliście. To są bardzo. Znaczy, ja wiem, czy zdziwiony, nie wiem, czy ta pani była pani Le Pen na tym, ja nie odróżniam. Znaczy, wiecie, jak pokazywali, ja w ogóle nie odróżniam. Tak. Zauważyłem, ale nie wiedziałem, że król Anglii jest tak szalenie wysoki. Nie wiedziałem o tym, że on tak wyrósł. Syn Trumpa, prezydenta Trumpa też jest szalenie wysoki. Bardzo dobrze, nie? Teraz, nie wiem, to na jakichś hormonach hodowane, na tych kurczakach, broilerach, tak? No, dosyć interesująco to wygląda. Także słuchajcie, naprawdę tutaj jest wielki problem i jak możecie, jak macie jakieś dane, to napiszcie tam gdzieś pod jakimś filmem, bo ja bardzo dziękuję w ogóle za te wpisy, które robicie, bo robicie bardzo świetne te wpisy są. Czasami niektóre są bardzo trudne do zrozumienia, o co tutaj chodzi. No, ja wiem, że wy wiecie, że piszecie szyfrem i bardzo się cieszę, że piszecie szyfrem, bo ja mówię szyfrem. Bardzo często, no zresztą coraz bardziej. Znaczy, na razie jeszcze muszę mówić tym szyfrem, bo YouTube nie jest zbyt miłym miejscem dla słów tak zwanych patriotycznych, powiedzmy. A tutaj z kolei no wiecie, o co chodzi. Dzisiaj rozmawiałem z tą szefową. I teraz zadajcie sobie pytanie, takie proste pytanie. Jest 45 rok. Przyszło wyzwolenie Polski. Kto wszedł do Polski? A kto się kogo pozbył? Z tej Rosji. I dlaczego na przykład chociażby to, co mówi generał Walter, zginął? Za co zginął? Poszukajcie tego. Zobaczycie. Dlaczego niektórzy, ten człowiek, który wszedł podczas powstania, wszedł na Pragę, o czym jest w 4 pancernych, i będziecie wiedzieć, kto to jest, bo podejrzewam, że wiecie, dlaczego został odsunięty. Dlaczego w tym komunizmie, w tym okresie długo, właściwie, ale jeżeli byli biskupi wybierani, czy coś się działo, to musiał się pierwszy sekretarz na ten temat wypowiedzieć, czyli było iluś tam tych kawalerów, tak, do stanowiska i był wybierany któryś.
Tak zrobiono właśnie z Janem Pawłem. Nie za bardzo wiedziano, o co chodzi. Dlatego, że tutaj trzeba przyznać, że kardynał Sapiecha bardzo wnikliwie chronił pewne osoby. Oni się zorientowali dopiero bardzo późno i między innymi tutaj chodzi o Popiełuszkę na przykład zlikwidowali, dlatego że podejrzewam, że ksiądz Popiełuszko, ojciec Popiełuszko był w odpowiedni sposób tam traktowany przez Kościół. Ale jeszcze inni, chociażby ci, którzy znają Włoszczowe i znają księdza Ryszarda, no to przecież wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy jeździli do Włoszczowej na spotkania ekumeniczne. Tam potrafiło być bardzo dużo samochodów. Zresztą sam byłem. I to nie jest tak, że nie, że tutaj i teraz zwróćcie uwagę na tą walkę w tej chwili Kościoła, który Kościół zmienia się w oczach i to w bardzo niebezpieczny sposób. O tym też mówi pan Cejrowski, z kim się zupełnie, całkowicie się zgadzam z nim. I to małżeństwo, które bardzo często tutaj opowiada. I co było dziwne, że właściwie druga przy katedrale Notre Dame jest właściwie tak jak Rzym. Ja nawet nie wiem, czy czasami papież nie przebywał w Notre Dame. Kiedy byli, nie wiem, czy nie znam tej historii. Jakby był historyk, to może by coś wiedział, ale popatrzcie, nie przyjechał. Ja rozumiem, że on się źle czuł, ale przecież on to już nie jest tak za bardzo uzależniony. Mógł nawet wysłać kogoś. Nie wiem do tej pory, kto to była ta czarna postać z taką dziwnym nakryciem głowy i z krzyżem. Nie wiem, kto to był. Nie wiem, a szli równo z kardynałem. Więc tutaj za bardzo nie rozumiem niektórych spraw. Po prostu nie jestem w temacie, ale nie muszę, ale chciałbym wiedzieć, bo wtedy do mojej interpretacji dochodzą jeszcze inne momenty, tak? Bo jeżeli nie znamy całości, to co, z fusów? Kosmogram mówi dużo, ale przyjrzyjmy się temu kosmogramowi, tak? Tak, w tej chwili. No wiemy, że ascendent jest w Panie. No to już sobie możemy coś tam, koncepcję jakąś założyć, że Słońce jest w Strzelcu. Oczywiście, że tak, wiemy o co chodzi i teraz descendent jest w Rybach i teraz tak, społeczeństwo jest w Baranie, czyli w akcji. Tutaj i w dodatku przy Chironie. No wiemy o co chodzi, w tym momencie mamy to określone, że społeczeństwo w tym momencie ma jakieś problemy zdrowotne. Tak, okej. Psychologiczne też, no wiemy, tak, wszystko okej. Najważniejszą planetą w tym wszystkim tutaj, jeżeli się przyglądamy, jest Jowisz. Bardzo świetnie, dlatego że jest w opozycji do Słońca, ponieważ jest w 10 domu i jakby przejmuje tutaj, ale Uran niedaleko już się zbliża i zaraz przejmie Uran, czyli intuicja. Wiemy o tym w Byku. No to dlatego są te wszystkie związane z akcją, z świadomością, z nieruchomością, czyli atak na chociażby hipotekę. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili są ataki na hipotekę i to jest właśnie bardzo niebezpieczne. To jest hipoteka, bo niektórzy mogą się zapytać, a kto ma hipotekę? No każdy ma hipotekę, kto ma jakąkolwiek własność. Samochód też jest w pewnym sensie hipoteczny, w hipotece, dlatego że możecie przekazać notarialnie, bo tym się zajmuje notariat. Czyli właśnie tutaj, gdzie jest książka hipoteki i trzeba nad tym panować. I tutaj jest atak na tą hipotekę. Nie będziesz miał nic, będziesz bardzo szczęśliwy. I w tej chwili, jeżeli cokolwiek się robi, czy cena prądu,
czy cena jedzenia, czy likwiduje się jakieś leki. To wszystko, co wchodzi w grę, to jest właśnie odsuwanie od hipoteki. Dlaczego? No bo jak przypuśćmy to, co się stało w tym działaniu szczepawkowym i teraz jest efekt tego, no to ci, którzy mają coś, jeżdżą czasami na jakieś powązki albo tam gdzieś na Brudno, na cmentarz, czy gdzieś, no to przecież widzą, że to jest po prostu w tej chwili to no, korowody są. A nigdy tak nie było. Przecież to jest po prostu nie do wiary, a onkologia jest tak ogromna. I teraz sobie wyobraźcie, że idziecie do sklepu, kupujecie, akurat to nic nie ma takiego, no dobrze, mamy. Kupujecie jabłuszko od rolnika trafia do tira, na tira, a tir przejeżdża przez taką maszynę, która sobie dezynfekuje to. I wszyscy są zadowoleni, będą czyste jabłuszka. Tylko jeżeli ugryziecie jabłko z sadu, które wisi na drzewie, które operuje świat, słońce, wiatr, to ono żyje. W nim jest życie. Jest życie. Normalnie funkcjonują wszystko. Wszystko normalnie funkcjonuje. Tak jak w organizmie ludzkim. Wszystko jest. Wszystko, kompletnie, naprawdę. Spójrzcie kiedyś pod mikroskop. Zobaczcie. To jabłko żyje. Normalnie funkcjonuje. Ma pestkę, która daje życie. A jeżeli wejdzie to jabłuszko do tira i ono się zdezynfekuje, to już z tej pestki nie ma życia. I tam nie ma życia. Więc co to jest? Styropian? Na przykład pamiętacie, babcie lubiły kisiel. Bo kiedyś kisiel zawsze się podawało po obiedzie taką przekąskę. No, albo budyń, albo kisiel, ale na ogół większy. Akurat tam, gdzie ja mieszkałem, był kisiel, czego nie lubiłem kisiel. Nienawidziłem. Lubiłem budyń, ale budyń był zarezerwowany jakby na większe święta, czyli na sobotę, na niedzielę, dlatego, że nie było czekolady, na przykład z czekoladą były kłopoty tam, gdzie ja mieszkałem, no bo trzeba było pojechać do tego sklepu, przywieźć tą czekoladę, a wiecie, jak to jest z czekoladą. Czekoladę się, jak zacznie, to na pewno się nie skończy. To jest pewien rodzaj, no trzeba przyznać, narkotyku. Tak jest, taka jest rzeczywistość, że to działa to bardzo dziwnie. I teraz macie taką sytuację, że bierzecie sobie ten kisiel. Ale w tym kiślu była taka sytuacja, że babcia otwierała jakiś drzem, czy powidła, czy tam jeszcze jakiś sok, dolewała i robiła ten kisiel. I jeszcze tam dorzucała jakiś owoc. I to była tak zwana bomba witaminowa, tak? I z tego oczywiście to było z sadu. No i teraz popatrzmy sobie inaczej. Jesteście gdzieś w Gruzji albo gdzieś na tamtych terenach i się pytałem, czy chcesz się czegoś, nie, inaczej, chcecie się czegoś napić, mówię, że chcielibyście się napić, a czy wy chcecie herbatkę? Może być herbatka. Więc pani czy pan idzie, stawia czajnik na kozie jakiejś, czy tam na jakimś innym palnisku, zagotowuje się ta woda, bierze tam z pierwszego lepszego drzewa 3 listki, wrzuca wam do szklanki, zalewa wodą i pijecie. No i tak troszeczkę jak z drzewa, przed chwilą tam siedział jakiś ptaszek, nam się od razu robi, że on tam nakupkał, no był deszcz,
zmył tą kubkę. No ale tak wiecie, no, tak. Nawet nie umył, tylko tak wrzucił i zalał gorącą wodę. No ale teraz bierzcie pod uwagę, że ten deszcz umył. Ta roślina też oddycha i tak nie za bardzo lubi brud, bo roślina inaczej więdnie, albo gnije, albo jeszcze coś robi, też się broni. Ale jeżeli macie zdrowy liści, przypuśćmy to z herbaty, czy jeszcze jakiegoś innego, dziwnej rzeczy, którą możecie wrzucić do szklanki i zalać gorącą wodą, no i znowuż zalewacie w porządku. No i co? Jest tam życie, czy nie ma życia? Akurat tutaj nie ma, ale są za to składniki, które zostały spreparowane przez gorącą wodę, tak? Wypłukane, czy tam jeszcze inaczej, nieważne jak to się nazywa, napary, nie napary. Jest tych metod mnóstwo. No to gorąca woda, to się, tak ja piję yerbę, to przecież jest, co to jest yerba? To są jakieś tam liście, nawet nie pamiętam jak to się nazywa, bo koleżanka mówi, przecież to w Polsce rośnie, dlaczego to trzeba sprowadzać? Ja właśnie tak próbuję, jak tylko będzie możliwość, to posadzę sobie takie drzewko i zobaczymy, czy tak samo smakuje, a uwędzić też mogę spokojnie, tylko no, nie wiem, dzień byle nie nad papierosem. Ale proszę, mamy to. Teraz popatrzmy sobie chociażby, już nie mówię o mięsie, ale jajko. Czy na przykład ryba. To wszystko jest organizmem, to wszystko żyje. Zresztą owoce też są pewne. No oczywiście, że owoc jest organizmem, ale chroniącym, ale jednak żyje. To wszystko żyje. Jeżeli my pozbawimy się tego życia, a teraz popatrzcie sobie, że gaz będzie płynęło z Argentyny, czy będzie płynęło z Brazylii, czy będzie płynęło tam jeszcze z jakiegoś kraju tam latynoskiego do Europy, no wybaczcie, ale to nie będzie szło. Ja rozumiem, że ktoś DHL-em potrafi o takie coś zamówić gdzieś tam w Stanach i to będzie za 3 dni, a nawet czasami krócej. Przyjdzie do Was ze Stanów, bo moi koledzy niektórzy są zaskoczeni, po prostu kupują gdzieś tam w internecie, patrzę, Boże, Stany Zjednoczone, kiedy to przyjdzie, a to jest następnego dnia, prawie że, po 48 godzinach albo jakoś tak, no bo kupuję nam o 3 rano, tak, a przychodzi to za 1 dzień przerwy, już następnego dnia kurier przynosi. No proszę, ale to są miejsca takie dosyć no, miłe, no, gdzie jest lotnisko, gdzie jest ta infrastruktura. A co będzie, jak będziecie mieszkać na przykład, no, nie mówię, że tak, ale już tak powiedzmy w jakichś Sopotach Dolnych. O, tylko nie bierzcie to jest Sopot, tylko jakieś takie miejsce, które jest daleko od wszystkiego. Przypuśćmy te 60 czy 70 kilometrów w każdą stronę. I co, tam tak dojdzie? Na pewno. Po ilu? I to będzie takie smaczne? No nie wiem. Czy jabłko po przebyciu przez cały ocean, nawet DHL, plus jeszcze tutaj jakaś sortownia, jakaś coś tam, przewóz, to tamto, dziesiąte, jak ja mam jabłko. Oczywiście, że ktoś powie, ale słuchaj, teraz jabłka są, ale są od rolnika. Tak, tylko mnie chodzi o ten czasookres. Dobrze, to przechowanie, to, tamto, dziesiąte. Przecież to musi być inaczej, tak banany. Na przykład one są inaczej. Zdejmujemy tą skórkę, odcinamy te końcówki. Pomarańcze też. Ja teraz nie słyszę o tym, ale jeszcze pamiętam, jak, no nie tyle moi rodzice, bo to byli rodzice moich kolegów, no tak, czy koleżanek, gdzie przychodziła bawełna i czasami się zdarzało małe dziecko zabite tej bawełny. Dlaczego? No bo widocznie matka zostawiła gdzieś tam i spakowali to dziecko. I to dziecko zmarło. Bardzo często jakiś pies, jakaś koza.
To już było oczywiście, przylatywało Sanepid i wszyscy i Bakuty i oczywiście, czy tam było, to dziecko było tam, no wiecie, to nie było tak, że nie, tam momentalnie rejwa, ale jednak było. I pamiętam, jak w Owocach było. Mało tego, przecież ja pamiętam, kiedy mój kolega pracował w zoo, dokładnie w warszawskim zoo, i na przykład ich wzywano na lotnisko, czy tam gdzieś do jakiegoś konteneru, bo jakiś wąż, czy jakaś żmija, czy jakaś jaszczurka, czy jeszcze jakieś coś pomiędzy bananami, pomarańczami. I to było. Teraz tego nie słyszę. Nie wiem, akurat nie mam do czynienia z zoo, ale może wy macie do czynienia. Sprawdźcie. Mnie to bardzo nie interesuje, ale intryguje, na ile ta rzetelna, taka, no bo teraz, jeżeli nie ma tego, to dlaczego wtedy były, a teraz nie ma? Czy one są tak perforowane i tak prawie jak mumie, czy my jemy tą mumię, tego banana, czy tam tego, no bo rozumiem figi suszone są, ok, czy rodzynki w porządku, czy kawa palona paczkowana, no trudno, żeby tam znaleźć orangutana, ale między bananami małpa normalne. I kiedyś to było. I jak nawet będziecie oglądać kiedyś stare kroniki, to nawet te telewizyjne oczywiście, nawet takie relacje było, że proszę Państwa, ale tutaj przyjechał statek i na statku było, w tym były na przykład dwie małpy i zoo w Oliwie otrzymało te dwie małpy w darze od marynarzy. Wcale nie w darze od marynarzy. Kot, który zobaczyli dwie małpy, no to dawaj te małpy, jak przeżyły. Oczywiście były w stanie prawie, że no chyba agonalnym, no bo to ile tam z tej Ameryki szły te banany, płynęły te banany. A na przykład mój znajomy, który jest marynarzem i pływał jako kapitan, absolutnie nie zje bananów. On mówi, ja tego świństwa nie będę robił. Dlaczego? Nie chcę powiedzieć. Możliwe, że dlatego, że coś tam, ale on jest teraz był. Kiedy ja jeszcze mieszkałem nad morzem i miałem do czynienia z tymi marynarzami, którzy oficerami, pierwszym oficerem czy drugim oficerem na statku, znałem tylko dwóch kapitanów wtedy, w tamtych czasach. I to jeden był w szkole rybołówstwa morskiego, a drugi był kapitanem żeglugi, ale innej, handlowej. Znaczy, no tak, na statku handlowym, ale dokładnie na rudowęglowiec, więc rudy i węgiel też w tamtych czasach, więc to było zupełnie co innego. Czyli rudę przywoził ze Szwecji, do Szwecji węgiel szedł. I tak w kółko. I znałem takich, ale nie znałem tych, którzy pływali. A tutaj teraz niedawno poznałem właśnie takiego kapitana, który pływa po świecie i nawet pływa pod różnymi banderami, no bo już w tej chwili nie mamy marynarzy. Może kształcimy, ale no, nie ma żeglugi wielkiej, nie mamy chyba własnych statków, może tam coś jest. No, troszeczkę dziwnie to poszło. No ale kto to zrobił? Przecież mieliśmy stocznię, byliśmy którym trzecim producentem na świecie. Nawet w niektórych momentach jedynym producentem. Dzisiaj też jesteśmy jedynymi producentami na przykład jachtów, żaglówek. I to faktycznie robimy takie żaglówki, że nawet z Kuwejtu i zewsząd biorą od nas. Oczywiście, że tak, jesteśmy wielkim producentem. No bo przecież gdzieś ci portowcy musieli znaleźć ujście, nie tylko w Norwegii, czy w Danii, czy w Anglii. Najwięcej pojechał jeden do Norwegii tam, ale to jest
no wiecie, kto i za ile i jak sprzedał ten przemysł, a ten przemysł, co tu ukrywać, stoczniowy, od właściwie Poznania, taką linię, jeżeli przeciągniemy w Polsce, to znaczy Bydgoszcz, Poznań i to wszystko w dół do morza, to wszystko było zaangażowane oczywiście w górę, tak na mapę to idziemy w górę, a jeżeli płyniemy z Wisłą, to w dół. I teraz patrząc się, to tam wszędzie były naokoło były fabryki związane, czy w ogóle przemysł związany ze stoczniami. Z morzem. Ja byłem pod Stargardem Szczecińskim, byłem po folię i tam folia była produkowana specyficzna bardzo w tamtych czasach, która polegała na tym, że jak szły te puszki z szynką, to je się owijało w tą folię, one przechodziły przez taką komorę jakby cieplną i ta folia kurczyła się. Dzisiaj jest to szalenie modne. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale w tamtych czasach ja nie wiedziałem, że tak się pakuje. I na przykład w paczkach dla marynarzy było to pakowane w tą folię. Ja nie widziałem nigdy tego. Zawsze widziałem tylko w skrzynkach, albo tam jeszcze w jakichś papierach, czy jakichś taśmach, czy jakichś innych rzeczach. A po raz pierwszy zobaczyłem to właśnie takie pakowanie i takie pakowarki, ale dla wyłącznie marynarzy. Bardzo często jeździłem do Gdyni. Jeździliśmy z mamą przeważnie do Gdyni. Tutaj mniej więcej jak się szło do portu. Był taki sklep jedyny chyba w Polsce, gdzie były puszki z rybkami. Tam można było kupić do woli. Kupowaliśmy tych puszek, całe wielkie siaty, żeby na cały rok mieć. I to kupowało się ileś tam szprotek, ileś tam jeszcze tam. Moja mama kupowała takie wątróbki z dorszy w oleju. To różne rzeczy tam się kupowało. I właśnie te puszki wszystkie na święta przez cały rok się otwierało, a dzisiaj właśnie w każdym sklepie jest. Tylko faktem, że potem się pokazał taki ten, co uwielbiamy wszyscy i wszyscy się zastanawiają, co to jest. To był pasztet szczeciński. I słuchajcie, było to niezłe, tylko potem zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak dziwnie żeśmy się czuli w tym paszczecie szczecińskim. Ale też słyszałem, że on jest nadal produkowany, tylko podejrzewam, że nie z tych samych takich małych rybek. Tak? Gdzieś tam wielorybom się zabierało te małe rybki się tam mieliło. Pasztet. Jeżeli to jest prawda, nie jestem pewien, absolutnie nie umiem na ten temat odpowiedzieć. Teraz wracając do tej astrologii trudnej takiej. Jeżeli teraz Władimir Putin ma podjąć decyzję i my mamy odczytać, znaczy ja mam odczytać, najlepiej, żebym wiedział godzinę. To wszystko. Tak jak widziałem tutaj, oczywiście zwróćcie uwagę, że było dosyć niezłe przesunięcie na łączach. Ja miałem akurat tak zrobione, że miałem w komputerze miałem 3 stacje tego bezpośredniego nadawania z katedry. Nie zawsze było to samo, ale jak podłączałem, to patrzyłem, jaka jest różnica. Ale różnica była do 2-3 minut. Więc w miarę mam dokładne te dane. Czy jestem pewien? No nie, bo mogli się wszyscy, albo ten przekaz mógł być taki troszeczkę niezbyt wyraźny, bo kiedy widzę zegar i patrzę na zegarek swój, to widzę ten czas, tak, ale akurat nie było takiego momentu i tutaj jak spotykano się
kiedyś się spotykały dwie osoby, na przykład chociażby tutaj Elon Musk z panem prezydentem Dudą, i oni sobie rozmawiali, i ja nie miałem tego czasu, bo to było w jakiejś takiej, albo nie zauważyłem tej relacji bezpośredniej, albo tam w jakichś takich fragmentach kto się z kim spotkał, jak to wyglądało. Także bardzo bym chciał mieć takie dane. Teraz przypuśćmy, czy z panem prezydentem Trumpem pojedzie Elon Musk. Bo jeżeli on pojedzie Elon Musk, to wiemy, że to, co mówiłem wczoraj, to, co mówiłem wcześniej, że Elon Musk jest od gwiazd. Więc on steruje tymi wszystkimi danymi, które posługują się satelity. I teraz Elon Musk, jeżeli pamiętacie, jak prezydent Trump poprosił przy tej potopie tam, jak była ten tajfun, poprosił o to, żeby Elon Musk zwrócił uwagę, żeby telefony były tam za darmo i to wszystko ruszył, tak? Żeby była szybsza łączność. To samo było na Ukrainie. Na początku też dał im taką możliwość. No i teraz popatrzcie, teraz następna sprawa, która mnie bardzo dziwi, teraz w ogóle tego nie rozumiem. Jakim cudem Ursus, ta fabryka traktorów, kupił człowiek z Ukrainy? I ciągle się słyszy, że oni kupują, oni wchodzą w kolej, oni wchodzą w coś. Jak? To my podczas II wojny wchodziliśmy w jakieś interesy? To dlaczego Anglicy wzięli pieniądze od nas i zatrzymali nasze złoto, jak my walczyliśmy o Wielką Brytanię? No zaraz, coś tutaj nie gra. A my w tej chwili coś dajemy, a już najlepszy numer jest tym węglem, tak? Węgiel dajemy na Ukrainę, a kupujemy od nich prąd? No, ja rozumiem pomoc, ale to nie jest charytatywna pomoc, tylko to jest, nie wiem co. Nawet nie umiem powiedzieć, jak to jest. Coś tutaj nie gra. I teraz jak się robi takie zakręty w astrologii, to słuchajcie, po prostu percepcja umysłowa nie wytrzymuje tego. Po prostu nie wpada. Czy wpaść publicznie na taki pomysł, przypuśćmy 2 lata temu, czy rok temu, czy teraz, już o tym, to, że wybiorą Trumpa, to już była paranoja. Przecież macie, Niemcy zdziwieni, Francja zdziwiona, wszyscy zdziwieni. Tylko my ewentualnie jesteśmy zdziwieni. Ja to wcale nie jestem zdziwiony, bo ja wiedziałem, ja zawsze byłem za. I to nawet udowadniam na wykładach. Dlaczego? Bo to się udowadnia. To nie ma w astrologii tak, że nie udowadnia się. Zresztą te osoby, które mnie śledzą, to wiedzą, że pokazuję dokładnie jak, co. Oczywiście nie robię tego dokładnie tak, tylko pokazuję tymi najprostszymi metodami, ale nie ma co się pastwić nad tym. Astrologia nie jest od pastwienia, tylko jest przyjemnością. Jeżeli będziecie widzieć, mówię do tych, którzy chcą się zająć astrologią, jeżeli zobaczą te 1000 kosmogramów na przykład, przypuśćmy takie jak były, właśnie w tej katedrze, zobaczą tego, zobaczą kosmogram, kto komu łapkę czy niedźwiedzia robi, tak, potem następnie coś tam i zobaczycie sobie następnie jakieś tam spartakiady sportowe i znowu niedźwiadek tam pomiędzy sportowcami, zobaczycie jeszcze jakiegoś niedźwiadka, potem jak te osoby się spotykają, czy potem zrobicie sobie na przykład tych bokserów, tak, w tych klatkach i zobaczycie jak się kłócą
i wtedy będziecie mieć ich kosmogramy w założeniu. Dobra szkoła. Czy na przykład drużyny piłkarskie, która wygra, zobaczycie sobie, oczywiście kosmogramy tylko rozpoczęcia możecie mieć, albo założenia klubu, na przykład, które dane może, albo chyba, że macie te kosmogramy tam kogoś, na przykład przypuśćmy jakiegoś tam sportowca, piłkarza jakiegoś i jeszcze tam drugiego i oni są kapitanami, można. Przecież była taka sytuacja, że tylko nie pamiętam, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę trener dobierał, Jugosłowianin to był, Serb chyba, jeżeli się nie mylę, dobierał normalnie drużynę według astrologii. Tak, robi się to. Dlaczego nie? Dlaczego? Przecież ja opowiadałem o tym, jak mój kolega, który, no zresztą większość osób, te, które śledzą, to nawet go znają, a łodzianie no wiedzą, bo w telewizji byliśmy razem. Przecież jak bez Andrzeja iść do telewizji. I Andrzej przecież wtedy jako rycerz pokazał nam tą walkę i właśnie pokazywał, jak fechtował, ruszał mieczem i mówi tu Sfinkusa, tutaj obrona, proszę, opozycja, tutaj garda, to tam seksty czy półseksty, już nie pamiętam, ale ja patrzyłem na to jak na balet astrologiczny. I w balecie teraz, ja zresztą z Kasią będę to robił i zresztą umówieni jesteśmy, że zrobimy ten balet astrologiczny. Zrobimy. I ponieważ ona robiła ten balet astrologiczny, choreografię taką, ja siedząc wtedy na kolaudacji usiadłem i mówię, Kasia, patrz, to jest scena barana. Ta scena jest strzelca, a ta to bliźnięta, a ta scena to jest lew. I ona się tak patrzy i mówi, co z tego wynika? Ja mówię, chaos. To nie jest po kolei. Jak masz takie, gdybyś to robiła na przykład z samymi kwadraturami, to rozumiesz, że pokazujesz tylko kwadraturę, tak? I to. Ale jeżeli tak sobie wprowadzasz, i ona mówi, poczekaj, Ryszard, o czym ty mówisz? I cofnęliśmy film. I zobacz, patrzymy, no popatrz, tutaj masz scenę taką. Ja nie chcę mawiać, bo tutaj ktoś może wpaść na pomysł, ale nieistotne. Ja chcę tylko mówić, jak było. I ja mówię, popatrz, ta scena jest typowo barania. Widzisz? No tak. A ja mówię, leć i pokazałem jej scenę. Ja mówię, a tą do czego byś zaliczyła scenę? Ona mówi, no z twoją wyobraźnią to bym zaliczyła to do bliźniąt. Ja mówię, no i brawo. No i o to chodzi. Kaśka, no, masz scenę bliźniąt. Ona mówi, Ryśku, to zróbmy takie coś. No i dobrze, będziemy robić. I to jest to, także można astrologizować balet, można astrologizować scenę, można astrologizować kłótnię, można astrologizować kompletnie wszystko. Tylko trzeba mieć materiał i na czym to robić. I mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Słuchajcie, i teraz jeżeli mamy na przykład mimikę pana Macron i pana Trumpa i pana Żeleńskiego, no to mamy wszystko. Wiemy, kto kim był, jak się Trump, jak te rączki, podanie, to przecież z tego się czyta. No to nie można to astrologicznie złapać. Tak samo, jeszcze więcej mamy jakby dopełniaczy do tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Przecież to tylko o to chodzi. Więc jak widzimy te rączki takie, mamy czas tych rączek, mamy czas wejścia, mamy czas tego. Tylko czy to jest prawidłowy czas? No bo jak to jest nieprawidłowy czas? Teraz zwróćcie uwagę, że prawidłowo to powinno być tak. O 13:37 stał się bardzo niebezpieczny wypadek. Samochód takiej marki zderzył się na przykład ze szlabanem kolejowym. Zginęły 2 osoby. Mamy godzinę, mamy samochód, mamy dane, mamy gdzie. Czyli robimy sobie kosmogram, patrzymy, jak on wygląda. Jeżeli zbierzecie takich kosmogramów, przypuśćmy 1000, no to będzie trwało.
Oczywiście, że będzie trwało. Ale jak macie kroniki takie na przykład te kolejowe na przykład i możecie sobie, bo jesteście kolejarzami i możecie, jesteście od wypadków, to wszystko wiecie. Wszystko. Przecież na tym polegała astrologia, że każdy lekarz wiedział i tak, przede wszystkim wiedział, jaki jest dzisiaj dzień. Czy jest znów, czy jest prawda, jak się pacjenci będą zachowywać. Czy można podejmować takie operacje, czy takie inekcje, czy tam jeszcze obchody robić z tymi materiałami czystymi. Czy na tym to polegało? To jest to. To jest astrologia, to jest dopiero astrologia. A to, co tutaj się robi, to jest taki chybił, trafił to lotek i potem się opowiada tak. A wie pan, ta astrologia to kit. A tam wie pan, co pan będzie mi opowiadał. Astrologia nie służy do tego. Astrologia zupełnie do czegoś innego służy. Do wyjaśniania chwili, do wyjaśniania tego. Jeżeli pacjent powie mnie, że zauważył tą chorobę u siebie, gorączkę miał o tej godzinie, a ja mam jego kosmogram i patrzę, jak to wygląda, nie ma sprawy, żebym nie wiedział, co mu jest, jak to się skończy. I dlatego też w parlamencie brytyjskim, nie pamiętam ile lat, 7-8 lat temu, jeden z lordów, tak, zaproponował, żeby astrolodzy byli przed lekarzami. Żeby astrolog rozmawiał najpierw z pacjentem, a potem szedł do lekarza. I bardzo mądrze. Dlatego, że astrolog ustawi lekarza. To tak jakby zrobić rentgen wasz i z rentgenem idziecie do lekarza, a lekarz tylko powie, aha, już wiem. I po co on się ma głowić? Jak to w planetach jest zapisane. Przecież inaczej podchodzimy do połamańca, który jest bykiem, a inaczej do połamańca, który jest przypuśćmy koziorożcem. Mimo że te same kończyny połamali, ale zupełnie w inny sposób. Inaczej łamie byk, a inaczej koziorożec. Zupełnie inne przyczyny. No chyba, że weźmiemy, że się zderzyli z pociągiem w tym samej chwili. No to tak. No ale wtedy też będą inaczej. Czy astrologia działa na osobę leżącą? Jak to? A psychika? A jego działania organizmu, czy temperatury, czy jeszcze czegoś innego? Normalnie to działa. Słuchajcie, przekroczyłem czas. Jest godzina 22:40 bije. Dzięki wam za to, że jesteście, a ja uciekam, po prostu uciekam, bo jestem nie to, że zmęczony, ja nie jestem już zmęczony, ja jestem wykończony, a jeszcze mnie to dzisiaj dobiło, to ustawianie. No nie, no, to przeszło moje oczekiwania. Ja sobie przeczytam teraz te wasze, ale tutaj to nie piszcie, bo to znika. Jak coś poważnego, to piszcie tam. Już jak ja wyprodukuję, jak zamknę tutaj, to możecie wtedy pisać, bo wtedy coś daje. Wczoraj byłem zaskoczony na przykład ilością filmów, osób, które znalazły się na filmie, na tej mojej wypowiedzi na żywo, bo to live czy nie live, trudno powiedzieć, jak to się nazywa, ale ta moja tutaj wypowiedź. Nie wiem, jak ją zatytułuję, bo też pytacie się, dlaczego na przykład niektóre osoby się chcą zorientować, o co chodzi. Ja później robię te tytuły. Dlaczego? Dlatego, że nie mogę wpisać i nie mogę wpisać w te treści. Nie potrafię tego zrobić w czasie przed. A nie wiem dlaczego nie potrafię. No i jeszcze widzicie, dzisiejszy dzień, no to jest właśnie to. Nie mam zamiaru tak funkcjonować. Nie. I programy dlatego też chcę doprowadzić do tego, ale też chyba po nowym roku, albo jeszcze później, że w dany dzień będą dane programy. Że będę mówił o danych rzeczach, że będę mówił o dzieciach w danym momencie. Będę mówił na przykład o jakichś tam przypuśćmy zaburzeniach. Nie wiem jeszcze, po pierwsze mam zamiar mieć zawsze tutaj jakąś osobę towarzyszącą,
jestem osobą towarzyszącą, ale na razie, dopóki ja się tego nie nauczę, a widzicie, że coś zawsze wyskoczy, no nie może tak być, że ja czegoś szukam i nie mogę tego uruchomić. I nie wiem, na czym to polega. Naprawdę nie wiem. No dzisiaj to po prostu od kilku dni było wszystko w porządku i nagle nie wiadomo skąd taki chopik. Nie wiem, naprawdę nie wiem. A chcę, żeby te chopiki były, bo chcę się tego nauczyć. I co prawda YouTube robi wielkie kłopoty właśnie tutaj. Facebook mniej. Nie wiem, czy będę na Facebooku, czy będę tu i tu, bo na Facebooku obecnie nie jestem. Dobrze, że tam się znalazłem. Możliwe, że podzielę to, ale chciałbym jeszcze być na takiej platformie, gdzie naprawdę można troszeczkę wyraźniej powiedzieć, bardziej do słuchu, ale jeszcze na razie, dopóki ja się tego nie nauczę, tutaj tych mechanizmów, tego skakania tutaj, które bardzo mi się podoba, bo ja znikam i tutaj proszę, tak przechodzę, potem przechodzę tak. To jest, ale to jest tylko wyłącznie w obrębie jednego urządzenia, ale to urządzenie, które przekazuje, robi jakieś numery. Do tego nie zdążę. Także i bardzo dziękuję za te wpisy wszystkie, które robicie, bo one mnie pozycjonują, za te łapeczki mnie też pozycjonują. No i za subskrypcję, no to już w ogóle to jest najlepsze. Ale tych subskrypcji całkiem przyzwoita ilość jest, tam jedna osoba mówiła, że to, tamto, że trochę mało. Nie, my jesteśmy w dziwnej sferze, nie jesteśmy jakimś kabaretem. W dodatku, jeżeli ja przyjdę na telewizję, już zaczniemy robić Offsetkę TV, ona jest robiona, ale widzicie, to są wszystko, nie chcę nazwać to próbą, bo jak próbą nazwałem, to skopciło się to urządzenie, stopiło się autentycznie. Tutaj nie ma się chyba co topić, chociaż niektóre to urządzenie właśnie to ono wytwarza temperaturę. Ono wytwarza, faktycznie ono wytwarza temperaturę. Ono grzeje się, ono ma swoje tam jakieś ograniczenia, może pracować 24 godziny na okrągło, ale swoją drogą trzeba mu zapewnić jakieś takie przestrzeń. Teraz jeżeli chodzi o kamery, też muszą mieć pewne temperatury i pewne działania, także tutaj wszystko działa tak. Więc słuchajcie, uciekam, trzymajcie się, bardzo dziękuję, że jesteście, a ja dobranoc, no i zdrowia. Trzymajcie się. Do jutra. Mam nadzieję, że bez żadnych przeszkód.